Dzień dobry, witam wszystkich i po ostatnim urbexowym zwiedzaniu, czy wycieczce nad morze w dość chłodnych okolicznościach przyrody, dzisiaj zapraszam Was na drugi biegun termometru, ponad 40 stopni w pełnym słońcu oraz śladowe ilości cienia. Brzmi zachęcająco? Oto przed Wami półwysep Rodopos w całej swojej okazałości. Tak naprawdę tylko w bardzo częściowej okazałości, ale zaraz wszystko opowiem po kolei. Kiedy popatrzyłem na mapę, to liczby określające wysokości nie wydawały się być jakieś szczególnie groźne. Nawet biorąc pod uwagę, że metry nad poziomem morza w tych warunkach to tak naprawdę wysokość względna. Najpierw podjazd na 20-30 tychże metrów. Potem nie za dużo serpentyn, tak w okolicy 100-120 metrów. Odległości też nie wyglądały na szczególnie masakryczne. Tylko że, tak jak widzicie, już na tych początkowych, skromnych podjazdach człowiekowi już może się zrobić nieco ciepło. W zasadzie to nawet dobrze, bo w zamyśle trasa ta miała być swego rodzaju nomen omen rozgrzewką przed jakąś większą wycieczką w stronę gór. A że ogólnie krajobraz w tych rejonach zachwyca na każdym kroku, to mój pierwotny zamiar zjeżdżenia Rodopos wzdłuż i wszerz zszedł na plan dalszy. Najważniejsze to cieszyć się samą drogą, a nie zaciskać zęby, żmudnie oczekując na cel. Półwysep Rodopołu, bo taka jest bardziej z grecka brzmiąca nazwa, jest jednym z mniej dostępnych rejonów Krety, co jakby widać od samego początku, z niewielką ilością dróg i infrastruktury. Także można powiedzieć, że czuć ten smak od pierwszych chwil, kiedy człowiek tutaj zawita. Rozmaite egzystencjalne rozważania o drodze i celu jednak nie są w stanie ukryć faktu, że na 100 metrze wysokości zacząłem się poważnie zastanawiać, czy dowlekę się do najbliższej wsi o łatwej, o dziwo, do zapamiętania nazwie Afrata. Jeszcze rano nad mapą bym powiedział, że zostało 50 metrów w pionie, a teraz to się jednak zrobiła z tego połowa tego, co do tej pory przejechałem. Jednak jeżdżenie wzdłuż plaży po płaskim, a przesiadka na podjazdy w takich warunkach to są dwa różne systemy walutowe. No dobra, droga jakby trochę się wypłaszcza, a ja się czuję, jakbym przejechał i znalazł się w samym sercu dzikiej krainy. Jednakże widok, wybaczcie potencjalną pomyłkę, gaju oliwnego świadczy o tym, że zbliżamy się do jakiejś niewielkiej cywilizacji. Afrata liczy sobie 97 stałych mieszkańców, a centrum wsi to po prostu sezonowa tawerna z bardzo dobrymi opiniami. I teraz pytanie, wystarczy już tej wspinaczki? Zrobić sobie większy odpoczynek, czy jechać dalej? Będzie więcej pod górę, będzie ciężko, ale za to jaki fajny będzie zjazd z powrotem. Może uda się jeszcze te 100 metrów jakoś wycisnąć pod górę? Za Afratą przebycie długiego, subiektywnie długiego, 2-kilometrowego trawersu razem z odpoczynkiem zajmuje mi jakieś 20 minut. Chyba więcej stoję niż jadę. Docieram do przesiłka Stratigos i po próbie podjazdu z 200 na jakieś 230 metrów nad poziomem morza odechciewa już mi się nawet filmowania. Niewątpliwym plusem tej sytuacji jest fakt, że wystarczy, nazwijmy to umownie, odwrócić rower i teraz pozostaje już tylko podziwiać widoki. No i trochę kontrolować sytuację za pomocą hamulców. W głowie natomiast już się układa plan, jak i gdzie jechać, żeby stopniowo i bardziej zaaklimatyzować się, żeby móc trochę, lub bardziej niż trochę, pozwiedzać z dala od linii brzegowej, czyli wysokości 0 nad poziomem morza.
Czyli w tą stronę uroki tawerny już nie kuszą aż tak bardzo. Bo skoro do tej pory część zjazdowa z widokami była całkiem zacna, to serpentyny przed nami na nadmorskich skałach zapowiadają się naprawdę wyśmienicie. Jedziemy! No i dla takiego zjazdu warto było się wspinać. Swoją drogą suma podjazdów wyrażona czysto liczbowo nie była jakaś szczególnie imponująca,
niewiele ponad 300 metrów. Więc z jednej strony, żartobliwie, można powiedzieć, że to niby tyle, ile da się wykręcić i w podszczecińskiej Puszczy Bukowej. Ale z drugiej strony, mniej żartobliwie, z czym tak naprawdę od początku się liczyłem, klimat i warunki pogodowe to klucz do udanej wyprawy, albo też do nieudanej. Zależy właśnie, jak do tego podejdziemy. Jak na rozgrzewkę, to 15 km z takim podjazdem to zupełnie dość. Fajne nadmorskie serpentyny, fajny klimat wsi. Z jednej strony można powiedzieć, że na odludziu, a z drugiej strony z perspektywy takiego turysty rowerowego, no nie jest aż tak daleko i da radę dojechać. Inna sprawa, że w takim przypadku rower elektryczny może być bardzo ciekawą alternatywą. A jeżeli kogoś odstręcza nawet taka forma cykloturystyki, to z Wybrzeża każdego dnia o stałej porze rusza turystyczna ciuchcia Traktor, która zbiera ze wszystkich miejscowości, począwszy od Agia Marina, chętnych i za 23 euro od osoby dorosłej możecie się przejechać z przewodnikiem aż do wsi Rodopos i z powrotem, a po drodze zwiedzicie monastyr Gonia, który teraz mijamy, wytwórnię oliwy oraz gospodarstwo z pasieką i smakami prosto z półwyspu. Aha, cena jest to cena z 2024 roku. Po tej wycieczce marina i knajpki w Kolimbarii jawią się jako infrastruktura niemal wielkomiejska. Ale nie zatrzymuję się tutaj. Podjadę jeszcze na plażę za Kolimbarii, którą już znacie z poprzedniego odcinka. A jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, a widzę, że te relacje obejrzeliście w całości, czyli chyba się podobało, no to musicie chyba nadrobić zaległości. A przy okazji kliknąć przycisk subskrybuj. No bo jak coś przegapiliście, to chyba nie subskrybujecie. Nieważne co kliknęliście, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu w całości i żegnam się już dzisiaj. Do następnego razu.